Chciałam opowiedzieć o tym, czego poeta nauczył się od mistrzów malarstwa północy. Hieronima Boscha, Petera Bruegela i Rembrandta. Zacznę od obrazu Hieronima Boscha pod tytułem Wędrowiec, namalowanego na przełomie XV i XVI wieku. Zainspirował on wiersz Różewicza napisany w 1955, kiedy poeta miał 34 lata. Tytuł Syn marnotrawny z obrazu Hieronima Boscha jasno wskazuje malarską inspirację. Jeżeli, co jest sporne, obraz jest ilustracją biblijnej przypowieści, to przedstawia moment, kiedy syn marnotrawny, przehulawszy majątek, porzuca grzeszne życie i wraca do domu ojca. Różewicz celowo dokonuje złej interpretacji. Mężczyzna już wrócił, ale miłosierny ojciec nie czekał na niego. Właściwie nikt go nie poznał. On sam też widzi, że jest inny. Wędrówka go przemieniła. Nie pasuje do domu, którego obraz pielęgnował w sobie w czasie tułaczki. Różewicz tutaj wciela się w postać z obrazu. Inaczej jest w przypadku wiersza, który zainspirował pejzaż z upadkiem Ikara, Petera Bruegela starszego i wiersz Hugh Odena pod tytułem Dawni mistrzowie. Różewicz przeciwstawia siebie dawniej sobie teraz. Dawniej, jak pisze, uważał, że powinien interweniować, kiedy dzieje się katastrofa. Powinien krzyczeć na oracza: patrz, patrz, słuchaj, pniu, Ikar spada. Może uważał, że poezja powinna działać. Teraz wie, że cierpienie po prostu się zdarza. Po prostu zdarza się w życiu człowieka. Poeta może je co najwyżej obserwować, nawet jeżeli nie jest to łatwe, bo jest niewidoczne, tak jak maleńka noga tonącego Ikara na obrazie Bruegela. Stary poeta traktuje obraz jak zwierciadło. Tak zatytułowany jest wiersz poświęcony autoportretowi starego Rembrandta, opublikowany po raz pierwszy w twórczości w 1993 roku, kiedy poeta ma ponad 70 lat. Pisze: wyniszczone przez czas rysy rysują naszą wspólną twarz. To ciekawa ewolucja. W najstarszym z wybranych przeze mnie wierszy Różewicz wciela się w postać z obrazu, ale jest to jakby kostium. W późniejszym podkreśla swoją pozycję obserwatora. W najpóźniejszym, kiedy jest najstarszy, nie ma już różnicy między nim a starym Rembrandtem. Na koniec pisze: po latach zgiełku niepotrzebnych pytań i odpowiedzi otoczyła mnie cisza. Akceptacja i cisza w miejsce zgorzknienia to lekcja, której udzielają dawni mistrzowie.